Putin grozi Europie przerwą dostaw gazu wobec wojny w Iranie, ale paradoksalnie Polacy mogliby na niej zarobić. Program Made in EU może wykluczyć inwestycje z Chin. Są spekulacje o rozmowach USA-Iran o zakończeniu walk. Jest 5 marca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Putin straszy nową przerwą dostaw gazu. Polska tylko by zarobiła. Prezydent Rosji Władimir Putin w obliczu wojny w Iranie straszy znów Europę przerwą dostaw gazu. Na takim ruchu Polska tylko by zarobiła, dzięki reeksportowi do ostatnich klientów Gazpromu. Inne rynki się otwierają i być może bardziej opłacalne byłoby dla nas zaprzestanie zaopatrywania rynku europejskiego już teraz, aby wejść na te rynki, które się otwierają i tam się zadomowić, powiedział Władimir Putin pytany przez rosyjskiego dziennikarza o reakcję na plan porzucenia dostaw z Rosji w Europie z regulacji REPowerEU. Przepisy unijne REPowerEU przewidują zakaz importu gazu z Rosji od 1 listopada 2027 roku. Jednak wojna w Iranie wywołała skok cen tego surowca wywołany atakiem irańskim na instalację skraplania gazu w Katarze. Katar jest jednym z dostawców na stary kontynent. W 2025 roku odpowiadał za 7% dostaw do Unii Europejskiej i 10% dostaw do Polski. Qatar Energy poinformował 4 marca, że zgłosił siłę wyższą w sprawie dostaw gazu. Instalacja LNG w Ras Laffan ma być naprawiana około 2 tygodnie po ataku irańskich dronów z 2 marca. Powrót do pełnej przepustowości ma potrwać kolejne 2 tygodnie. Atak był jedną z przyczyn skoku cen gazu na giełdzie europejskiej TTF, która jest punktem odniesienia kontraktów gazowych w Europie. Cena wzrosła z około 30 euro za megawattogodzinę przed wojną do 54 euro w szczycie. Obecnie spadła do około 48 euro. Iran podjął działania na rzecz deeskalacji z Katarem. Teheran przekonywał, że celem ataku nie był Katar. Premier katarski Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani odrzucił taką interpretację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru podaje, że Al Thani określił ataki jako rażące naruszenie suwerenności państwa Katar i prawa międzynarodowego. Dodał, że ataki nie ograniczały się do pocisków rakietowych, ale były prowadzone za pomocą dronów, a także samolotów, które wleciały w przestrzeń powietrzną Kataru i zostały przechwycone przez siły zbrojne tego kraju. Czytamy. Jego ekscelencja dodał, że te działania Iranu odzwierciedlają podejście eskalacyjne i nie wskazują na żadne rzeczywiste dążenie do deeskalacji lub rozwiązania, oskarżając Teheran o dążenie do wyrządzenia krzywdy swoim sąsiadom i wciągnięcia ich w wojnę, która nie jest ich sprawą, komunikują Katarczycy. Jego ekscelencja, premier i minister spraw zagranicznych wezwali do natychmiastowego zaprzestania ataków na państwa regionu, które starają się pozostać poza konfliktem, wzywając wszystkie strony do priorytetowego traktowania szerszych interesów swoich narodów. Czytamy dalej. Szok cenowy wywołany atakiem na Ras Laffan zelżał, ale prezydent Rosji dolewa oliwy do ognia, spekulując o przerwie dostaw do Europy. Nie jest to decyzja, lecz w tym przypadku coś, co nazywa się głośnym myśleniem, powiedział Putin. Europa nie jest już zależna od dostaw gazu rosyjskiego. Sprowadzają go ostatni klienci gazociągowi, czyli Słowacja i Węgry, a także odbiorcy LNG w Europie Zachodniej. Jednakże przepisy REPowerEU oraz sankcje w postaci zakazu importu LNG do 2027 roku powodują, że rynek przygotowuje się do ostatecznego rozstania z kierunkiem rosyjskim. Ewentualna przerwa dostaw gazu wywołałaby zatem nie zagrożenie dostaw, ale presję cenową. W ten sposób Władimir Putin podsyca szok cenowy wywołany wojną w Iranie i wysyła także komunikat na potrzeby wewnętrzne. W praktyce jednak ma już mały wpływ na europejski rynek gazu. Gdyby doszło do przerwy dostaw gazu z Rosji do ostatnich klientów w Europie, istnieje możliwość ich zaopatrzenia z innych kierunków, m.in. dzięki infrastrukturze w Polsce. Trwają rozmowy o nowych kontraktach gazowych na reeksport LNG przez Polskę do Słowacji. Opcja wykorzystania terminalu pływającego w Zatoce Gdańskiej przyciągnęła zainteresowanie Węgrów. Procedura Open Season ma zbadać zainteresowanie rynku do połowy 2026 roku. Spekulacje Putina jedynie zwiększają zainteresowanie szlakami alternatywnymi przez Polskę, Chorwację i Grecję. Polacy mogą się zaangażować jeszcze szerzej dzięki konsekwentnej polityce budowy kompetencji w sektorze LNG. Kiedyś PGNiG, a dziś Orlen, posiada biuro handlu gazem skroplonym w Londynie i wyczarterował flotę gazowców. Pozwalają one na swapy i reeksport LNG na skalę globalną, czego dowodem były dostawy gazu skroplonego do odbiorców w Japonii.
Co więcej, Polacy mają co najmniej dwie przewagi konkurencyjne. Prawie połowa ich gazu z Norwegii pochodzi z własnego wydobycia, obniżając koszty względem ceny giełdowej w Europie. Z kolei część kontraktów LNG z USA jest indeksowana do giełdy amerykańskiej, która wycenia gaz taniej niż parkiet europejski dotknięty szokiem cenowym. To wszystko razem oznacza, że obecny szok cenowy zwiększy atrakcyjność dostaw przez Polskę, a ewentualna przerwa dostaw gazu z Rosji otworzy dla niej rynki na Słowacji i Węgrzech, które już są celem ekspansji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Stopy w dół. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punkta procentowego zgodnie z konsensusem pomimo obaw przed presją inflacyjną w związku z atakiem na Iran. Skok paliwowy. Olej napędowy ekodiesel w hurcie Orlenu podrożał od początku wojny w Iranie o 1000 zł za metr sześcienny. Przed nią kosztował 4777 zł, a 5 marca było to już 5760 zł. Jeden z powodów to atak na instalację paliwową w Arabii Saudyjskiej o nazwie Ras Tanura, podnoszący ceny paliw gotowych na giełdach. Kontra jądrowa. USA nie poprą rozwoju niezależnych zdolności nuklearnych przez takie kraje jak Polska, Niemcy czy państwa skandynawskie, zaznaczył wiceszef Pentagonu cytowany przez RMFFM. To odpowiedź na spekulacje o wykorzystaniu polskiego programu jądrowego do pozyskania zdolności tego typu. Teraz wieści z Europy. Pauza w Szwed. Administracja Donalda Trumpa zamierza całkowicie wyłączyć z sankcji niemieckie spółki córki rosyjskiego koncernu naftowego Rosneft, podaje agencja Bloomberg. Te zostały częściowo uchylone pod koniec 2025 roku w obawie o bezpieczeństwo dostaw paliw w Niemczech. Decyzja USA może nadejść w piątek i jest ważna dla Polski, a więcej na stronie energydrink.today. Drugie dno. Według Politico plan Komisji Europejskiej na rzecz odbudowy konkurencyjności gospodarki to, cytuję, polityka klimatyczna w przebraniu. Industrial Accelerator Act ma m.in. przyspieszać dekarbonizację. Inwestycje mają promować technologie zeroemisyjne. Ban na Chiny. Program unijny Made in EU zakłada, że produkty sektora zeroemisyjnego będą powstawać w Europie. To sposób na uniezależnienie od Chin w obszarze paneli słonecznych, turbin wiatrowych i baterii, a także surowców krytycznych. Oferty z Chin mogą być wykluczane. Jeszcze wieści ze świata. Razem przeciwko reżimom. Prezydent Ukrainy utrzymuje, że USA poprosiły o wsparcie obrony przeciwko dronom Iranu. Te same drony wykorzystuje Rosja do ataków na energetykę ukraińską i cele cywilne. Groźba irańska. Atak dronów Iranu na Turcję rodzi obawy o bezpieczeństwo ropociągu Baku-Tbilisi-Seyżan, kluczowego szlaku dostaw ropy kaspijskiej i nierosyjskiej do Europy oraz na rynki globalne. Blackout Iraku. 4 marca doszło do blackoutu Iraku. Trwają spekulacje o możliwej eskalacji walk z bojówkami proirańskimi w tym kraju. Kurdowie z autonomii w Iraku mogą zaś wspierać powstanie w Iranie. Deeskalacja na horyzoncie. Premier Izraela wezwał USA do wyjaśnień wobec nieoficjalnych informacji portalu Axios o zakulisowych rozmowach z reżimem Iranu na temat zakończenia wojny. Amerykanie obawiają się długotrwałego konfliktu. Baryłka Brent utrzymuje się około $84. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.